Witajcie moi drodzy widzowie, Tron Unliberty i kolejny poradnik odnośnie bossa dwugwiazdkowego Walley of Slaughter, czyli boss Turka. Nazwa jest dosyć śmieszna, mechanika na nim jest bardzo prosta, więc po tym filmiku będziecie wiedzieli jak szybko go pokonać i jak po prostu nie zginąć. Pierwsze co, no to mamy oczywiście Orc Shadow Eldera, czyli po prostu takiego szamana, co mieliśmy wcześniej. Różnica jest taka, jak tutaj sobie właśnie zauważycie, że mamy czarodzieja, który narzuca mu tarczę, więc musimy go oczywiście zestunować, zabić. No i znowu bijemy tak naprawdę tego Eldera. No to się powiedzmy, że powtórzy z 2-3 razy, bo patrząc na jakieś tam obrażenia, które gdzieś tam w tym party jednak trzymamy, no to czasowo po prostu tak to wychodzi. No ale mimo wszystko jest to bardzo proste. Chyba wydaje mi się, że to jest najprostsza lokacja jak na razie. Więc jak sobie tutaj zobaczycie, znowu zaraz tutaj właśnie help come to me, czyli znowu przyzywa szamana, znowu musimy dorwać tego szamana. No i oczywiście zabić tutaj, jak sobie widzicie, przeciwnika, zabić znowu tego szamana, znowu go jednak ogłuszyć. No gdy go ogłuszymy, możemy tak naprawdę przejść dalej i mamy tutaj teraz 3 szamanów. Wcześniej tutaj było 2 szamanów. Różnica jest taka, że no musimy tutaj ich zestunować. 3 stuny jednocześnie, jeśli macie czarodzieja, to możemy też na przykład czarodziejem rzucić zamianę w kamień, tak jak tutaj właśnie zobaczycie, czy tam jakaś, nie wiem, w lód, kawałek lodu. No i po zabiciu tych szamanów klikamy oczywiście czerwony kamień i idziemy dalej, gdzie już tam czeka na nas słodziutko bossik. Jeśli chodzi o samego bossa, no jest on bardzo prosty. U niego mechanika, największe co musimy uważać, to oczywiście masowe ataki. Meteoryty z góry, które też będą. Jeśli chodzi o ten jego właśnie wścieknięcie się i uderzenie tym czerwonym, pierwszego nie możecie jakby uniknąć tego ataku, a drugi musicie wykonać podskok, tak jak było wcześniej na standardowym tutaj bossie. Różnica jest taka, że tutaj nie jesteśmy zmieniani w owce, tylko musimy tak naprawdę zabić owcę, czyli jak mówi Day, to idziemy i atakujemy tutaj owieczkę. Jak zabijemy tą owieczkę, otrzymujemy taką tarczę, ale właśnie pamiętajcie o tym, że musicie uważać na właśnie te meteoryty, które lecą, bo jak tak dostaniecie całą salwą meteorytów, jesteście w stanie po prostu, no, zginąć, w skrócie, tak? No, tutaj właśnie widzicie, że mamy tutaj narzuconą barierkę. No jak mamy tą barierkę, to spokojnie możemy dalej bić bossa bez żadnego problemu. Pamiętajcie o unikaniu tych masowych ataków. Gdy jest dobry healer w party, to jesteście w stanie bez problemu non-stop bić bossa. Nie musicie nawet za bardzo uciekać przed tymi meteorytami. No chyba, że jesteście DPS-em, który naprawdę ma bardzo mało życia, poniżej 10 000, no to tu trzeba uważać. Pamiętajcie właśnie o tym masowym ataku. I również, że trzeba na drugim tym właśnie jego szale czerwonym podskoczyć. No i jak tutaj właśnie podskoczycie, no to nie dostaniecie żadnych obrażeń i nie ma żadnego problemu. Gdy się pojawią 2 owieczki, bo też jest taka możliwość, to tak naprawdę zabijemy jedną owieczkę i druga owieczka nawet nie wiem po co jest w skrócie, bo jak biłem tego bossa, to nie zauważyłem, żeby ta druga owieczka miała jakiś wpływ. Można zabić sobie 2 owieczki. Możliwe co, to dostaniemy po prostu tarczę na dłużej. I jak będziemy bić bossa i by miał na przykład chyba może nas jakimiś tam meteorytami bić, to może to jest jakaś taka dodatkowa odporność. Chyba, że to zwiększa obrażenia, ale szczerze powiedziawszy nie jestem tego pewny. No ale mechanika tak wygląda, jest bardzo prosta, więc mam nadzieję, że tutaj wam to wszystko pomogło. Pamiętajcie, że trzeba szybko zabić owieczkę, więc cały DPS w jedną owieczkę. Jak są 2 owieczki, to zabijcie po prostu jedną owieczkę. No i mimo wszystko zabijcie bossa i dobrych dropów życzę. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!